Cześć, tu Damian. Witam Cię serdecznie na swoim kanale pod tytułem Budowlaniec Radzi, gdzie omawiam wszystkie tematy związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz wrzucam filmiki instruktażowe, montażowe, budowlane, tak abyś po ich obejrzeniu mógł zostać bohaterem własnego domu i nie musiał zatrudniać firmy budowlanej, czytaj mnie. A więc zaczynajmy. W dzisiejszym odcinku skupimy się tematowi kasy fiskalnej. Odpowiem Wam, czym jest kasa fiskalna, czy każda firma musi mieć kasę, kogo dotyczy zwolnienie z kasy, jaki obrót tam obowiązuje, ile kosztuje sama kasa, czy można otrzymać dofinansowanie na kasę fiskalną, czy warto unikać kupna kasy fiskalnej, jakie obowiązki wiążą się z samym posiadaniem kasy, czym są raporty i jak je wystawiać oraz na ile starcza papier w tym urządzeniu. No. Także zaczynajmy. A zatem czym jest kasa fiskalna? Jest to takie urządzenie, które drukuje paragon. W każdym sklepie spożywczym, budowlanym na pewno się z nią zetknąłeś na co dzień, tak? I to jest właśnie to. Czy w takim razie każda firma musi mieć kasę fiskalną? Nie. Istnieje coś takiego jak obowiązek zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej dla firm, jeżeli spełnia ona pewne kryteria. Nie będę wymieniał tych wszystkich przepisów, bo jest tego naprawdę sporo. Dlatego w opisie tam poniżej umieściłem Tobie link, w którym będziesz miał czarno na białym, kto i kiedy dokładnie musi mieć kasę fiskalną. W dużym uproszczeniu i na chłopski rozum E, warunkiem, aby nie musieć mieć kasy fiskalnej, jest nieprzekroczenie kwoty 20 tysięcy złotych w skali roku sprzedaży dla osób fizycznych, czyli tych, których nie prowadzą własnej działalności gospodarczej. Jeżeli Twoja działalność przekroczy ten próg, wówczas musisz zarejestrować kasę fiskalną. Dobra, ale co jeżeli otworzyłeś działalność powiedzmy w kwietniu? Jak to wygląda teraz praktycznie? Wyjaśniam. Skoro rok ma 12 miesięcy i w ciągu tych 12 miesięcy nie możesz przekroczyć kwoty tej 20 tysięcy złotych, to już wiesz, tak? Kwiecień jest to czwarty miesiąc, tak? Kalendarzowy w roku, więc od 12 tych miesięcy całych odejmujemy te 3 miesiące, czyli styczeń, luty, marzec, które Ciebie nie obowiązywało, tak? Bo nie miałeś działalności. Jest to chyba jasne, prawda? Otrzymujemy więc 12 odjąć 3, otrzymujemy 9 miesięcy. To zostawiamy na chwilę i przejdźmy teraz do wyliczenia, ile wynosi miesięcznie w takim razie średnio kwota sprzedaży za miesiąc obowiązująca tego limitu. O co chodzi? No ten próg 20 tysięcy złotych musimy podzielić na 12 miesięcy w skali roku. Tak? Otrzymujemy więc 1666,66 groszy za miesiąc. Tak? Razy 12 daje to nam 20 tysięcy złotych. Więc te 3 miesiące wcześniejsze, które Ciebie nie obowiązywały, styczeń, luty, marzec, tak? Mnożymy przez kwotę 1666,66 groszy. Daje nam to 4999,98. Dobra, musisz teraz tą kwotę odjąć od tego limitu, który obowiązywał, czyli 20 tysięcy złotych. Daje nam to 15 tysięcy złotych i 2 groszy. Jest to Twój limit w tym przypadku, którego nie możesz przekroczyć. Możesz, ale wówczas będziesz miał obowiązek zarejestrowania kasy fiskalnej. Dobrze. Nie jest to chyba prawda aż takie skomplikowane. Tak analogicznie podchodzimy do sytuacji w każdym miesiącu, kiedy otwieramy tą działalność. Dobra, ale co jeżeli wystawiasz tylko i wyłącznie faktury dla innych firm? Jak wspomniałem, ten obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy tylko, gdy przekroczymy sprzedaż na kwotę 20 tysięcy złotych, ale dla osób, które nie mają swojej działalności gospodarczej. Więc teoretycznie możesz dowoli wystawiać faktury dla innych firm, nie martwiąc się w ogóle tematem kasy fiskalnej. Ile kosztuje sama kasa fiskalna? Nie kosztuje ona majątku, ale dla kogoś, wiadomo, kto dopiero zaczyna własną działalność gospodarczą, każda złotówka jest na wagę złota, wiadomo. Ile konkretnie? Trzeba założyć, że na kupno kasy fiskalnej trzeba szykować jakieś powiedzmy 1500 zł. Jest to kolejny wydatek dla Ciebie. No wiadomo, tak? No, dlatego możesz chcieć unikać tak, kupna kasy fiskalnej i kolejnego problemu powiedzmy. Jednak istnieje coś takiego, o czym mało osób wie, jak dofinansowanie na kasę fiskalną. Bądź sprytny i skorzystaj z dofinansowania rządu właśnie na zakup kasy fiskalnej online. Maksymalna kwota, którą możesz się ubiegać, jest to kwota 700 zł. Czy jest to dużo?
I tak i nie. Jeżeli od kwoty 1500 zł, które tak będziesz musiał wydać na kasę fiskalną, odejmiesz te 700, otrzymasz 800 zł. Tak? Tyle de facto będzie Ciebie kosztowała kasa fiskalna. Są pewne, wiadomo, wymagania tak ze strony rządu, gdzieś musi być haczyk, aby ta dotacja była bezzwrotna. Dlatego tam znowu w opisie znajdziesz link do strony rządowej, gdzie będziesz mógł poczytać, tak, w jaki sposób złożyć wniosek o dofinansowanie na kasę fiskalną, jak to zrobić, gdzie i tak dalej. W wielkim skrócie składa się do urzędu skarbowego adekwatnego do Twojego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, a zwrot z urzędu dostaniesz po wpływu wniosku około do 25 dni, tak? Mhm. Dobrze. Czy warto unikać w ogóle kupna kasy fiskalnej? Wiem, że w branży budowlanej u mnie wiele osób to w ogóle stroni od tego, jak tylko może, bo to nie wiadomo, co to jest, tak? I ten błąd, tak? Uważam, że nie warto robić wszystkiego, aby unikać kupna kasy fiskalnej, ponieważ jest to tylko albo aż, tak? Wydatek 800 zł jest do przełknięcia, nie ukrywajmy, a sama instrukcja kasy nie jest aż wcale taka prosta. Skoro ja jestem w stanie sobie z tym poradzić, ty też na pewno dasz radę to ogarnąć, tak? Nagram na pewno jakiś odcinek, w którym będę szczegółowo opisywał, w jaki sposób i jak obsługiwać, tak? Na dzisiaj powiedzmy starczy. Jakie obowiązki wiążą się z posiadaniem kasy fiskalnej? Musisz naturalnie wystawiać paragony zawsze, tak, dla klientów zachodzących na kasie fiskalnej, tak? Jeżeli coś sprzedasz, czy to będzie produkt, czy też usługa, musisz to nabić, tak? Nie ma żadnych wyjątków. Musisz wykonywać raporty dobowe oraz miesięczne. Nie? Raport dobowy wykonujesz na koniec tego samego dnia, jeżeli wystawiłeś rachunek. Powiedzmy, jeżeli sprzedałeś 4 produkty jakieś swoje, to logicznie rzecz biorąc nie wystawiasz 4 rachunków, tyle jest 4, nie wystawiasz 4 rachunków, a jeden na koniec dnia, powiedzmy 23:58 nawet, nie? Ale wystawiłeś tylko jeden, sprzedałeś 10 produktów i tak w dalszym ciągu wystawiasz jeden raport dobowy. Jeżeli nie sprzedałeś żadnego produktu, usługi tego dnia, nie masz obowiązku wystawiania raportu dobowego i będzie miało to dopiero miejsce, kiedy wystawisz paragon kolejny, tak? Raport dobowy miesięczny z kolei robisz na koniec następnego, raport miesięczny robisz następnego dnia po upływie miesiąca, tak? Powiedzmy, jeżeli miesiąc kalendarzowy miał 31 dni i ten 31 dzień to była niedziela, nie robisz w niedzielę, a następnego dnia, czyli pierwszego któregoś tam miesiąca i był to już poniedziałek, tak? Nic skomplikowanego chyba, tak? Kwestia wprawy po prostu i zakodowanie sobie w głowie. Na ile wystarcza papier w takim razie w kasie fiskalnej? Jeżeli nie wystawiasz tego codziennie po 1 000 000 paragonów, no papier starczy tobie na długo, zwłaszcza, że w gratisie. W cenie powinieneś dostać jedną rolkę dodatkową gratis. No. Papier do drukarki też ewentualnie kosztuje do kasy fiskalnej, nie kosztuje aż tak dużo, więc jest to znowu do przełknięcia. Podsumowując, limit zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej to w większości przypadków działalności 20 000 zł w skali roku. Jeżeli przekroczysz ten limit, musisz zarejestrować kasę fiskalną. Kasa fiskalna kosztuje około 1500 zł, ale możesz liczyć się z dostaniem dofinansowania nawet do 700 zł. Obsługa kasy fiskalnej nie jest wcale aż taka skomplikowana i na pewno sobie z nią poradzisz. Musisz jedynie wystawiać paragony, robić raporty dobowe oraz miesięczne. To wszystko, tak? Zatem rada budowlaniec radzi, nie kombinuj, aby unikać kasy fiskalnej, skup się na samym prowadzeniu swojej działalności gospodarczej, na tym, co umiesz robić najlepiej, zarabiaj jak najwięcej, nawet i miliony, nie bój się tej kasy fiskalnej, nie taki diabeł strasznie jak go malują, nie kosztuje to takiego majątku. Także dziękuję Tobie za obejrzenie tego odcinku. Mam nadzieję, że podobał się Tobie, pomógł, być może pomoże. Nie będziesz się bał kasy fiskalnej, tak jak ja się bałem na przykład. I co, jeżeli materiał się Tobie podobał, zostaw koniecznie łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco, ponieważ cały czas będę dawał nowe odcinki jakieś, które będą na pewno Tobie pomocne. Subskrybuj, daj suba, o tak łatwiej, daj suba, nie wiem, tu chyba, tu,
Tu gdzieś tam, jeszcze przepraszam, tego nie ogarniam. Daj suba po prostu, żeby być na bieżąco. Zostaw komentarz, jeżeli masz jakieś pytania do mnie, bądź też pomysł na następne odcinki. I cóż, to tyle w tym temacie, w tym odcinku. Dziękuję, że jesteś, dziękuję, że to oglądasz. Trzymaj się. Hej!